Wyobraź sobie taką sytuację. Bierzesz lek przepisany przez lekarza. Popijasz go sokiem z grapefruta, bo przecież to zdrowy owoc. A jednak w tym momencie lek może zacząć działać zupełnie inaczej niż powinien. Czasami znacznie silniej niż przewidział lekarz. Brzmi dziwnie? To nie jest mit z internetu. To dobrze udokumentowana interakcja lekowa. Dlaczego zwykły owoc potrafi zmienić działanie leków? I które leki mogą wchodzić w taką interakcję? O tym właśnie dziś porozmawiamy. Grapefruit zawiera związki chemiczne nazywane furanokumarynami. Same w sobie nie są dla nas problemem. Problem pojawia się wtedy, gdy spotykają się z pewnym enzymem w naszym organizmie. Ten enzym nazywa się CYP3A4 i odpowiada za metabolizm bardzo wielu leków. Można powiedzieć, że jest to jeden z głównych systemów rozkładania leków w naszym organizmie. Znajduje się m.in. w jelicie cienkim oraz w wątrobie. Kiedy połykamy lek, zanim trafi on do krwiobiegu, część dawki jest właśnie rozkładana przez ten enzym. Dzięki temu organizm utrzymuje odpowiednie, bezpieczne stężenie leku. I tu pojawia się grapefruit. Związki zawarte w tym owocu hamują działanie enzymu CYP3A4 w jelicie. W praktyce oznacza to, że organizm rozkłada mniej leku niż zwykle, a jeśli mniej leku zostanie rozłożone, to więcej trafia do krwiobiegu. Na pierwszy rzut oka ktoś mógłby pomyśleć, skoro lek działa mocniej, to chyba dobrze. Niestety niekoniecznie. Leki są projektowane tak, aby działały w określonym zakresie stężenia. Jeżeli nagle ich poziom we krwi wzrośnie bardziej niż powinien, mogą pojawić się działania niepożądane. Lek może wtedy działać silniej niż zakładano, pozostawać w organizmie dłużej albo powodować objawy, których normalnie by nie było. Dlatego właśnie interakcje z grapefruitem są traktowane poważnie w farmakologii. Nie oznacza to oczywiście, że grapefruit wchodzi w interakcję ze wszystkimi lekami. Problem dotyczy głównie tych, które są metabolizowane przez enzym CYP3A4. Do takich grup należą m.in. niektóre statyny, czyli leki stosowane w leczeniu wysokiego cholesterolu, część leków stosowanych w nadciśnieniu, niektóre leki przeciwarytmiczne, a także wybrane leki psychotropowe. Dlatego w ulotkach wielu leków można znaleźć informacje, aby unikać grapefruita lub soku grapefruitowego. Często pojawia się pytanie, czy naprawdę jeden grapefruit może coś zmienić? Odpowiedź brzmi tak, może. Hamowanie enzymu przez grapefruit nie jest chwilowe. Efekt może utrzymywać się nawet przez kilkadziesiąt godzin, czasem od 2 do 3 dni. Co więcej, problemem nie jest tylko sam owoc. Sok grapefruitowy działa w bardzo podobny sposób. Dlatego nawet pojedyncza szklanka soku wypita razem z lekiem może mieć znaczenie. Wokół tej interakcji krąży też kilka mitów. Pierwszy z nich mówi, że problem dotyczy tylko bardzo dużych ilości grapefruita. W rzeczywistości nawet jedna porcja może mieć wpływ. Drugi mit to przekonanie, że sok nie ma znaczenia. Tymczasem to właśnie sok bywa najczęstszą przyczyną interakcji. Trzeci mit mówi, że grapefruit koliduje ze wszystkimi lekami. Na szczęście tak nie jest. Dotyczy to tylko części preparatów. Podsumowanie. Grapefruit jest zdrowym owocem, ale w połączeniu z niektórymi lekami może hamować metabolizm leków, zwiększać ich stężenie we krwi, a przez to nasilać działania niepożądane. Dlatego jeśli przyjmujesz leki na stałe, zawsze warto sprawdzić w ulotce lub zapytać lekarza czy farmaceutę, czy można łączyć je z grapefruitem. Jeśli interesują Cię takie krótkie wyjaśnienia medycznych ciekawostek i mitów, zostaw subskrypcję. A w komentarzu napisz, czy słyszałeś wcześniej o interakcji leków z grapefruitem. Wiele osób dowiaduje się o niej dopiero po latach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.